Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj zamkniemy trylogię Residentów i dzisiaj przed Wami Resident Evil 3 z podtytułem Nemesis. Powiem szczerze, że trzecia część Residenta w mojej opinii jest najsłabszą częścią z tej klasycznej trylogii Residentów. Wpływa na to parę czynników, które postaram się wyjaśnić. Oczywiście dla Was może być to najlepsza część, dla mnie jednak Resident Evil 3 jest najsłabsza. Przemawia nawet za tym to, że pierwszą i drugą część skończyłem około 8-9 razy, natomiast trzecią część skończyłem raz i teraz, gdy robiłem gameplay, skończyłem ją drugi raz. I powiem szczerze, że długo zwlekałem z ponownym zakończeniem trójeczki, ponieważ pamiętałem, że ta gra po prostu nie za bardzo mi się podobała w tamtych czasach i sądzę, że to się nie zmieniło. Aczkolwiek oczywiście mogło się zmienić, to pewnie, że tak, mogła gra tym razem przypaść mi do gustu, ale nie. Muszę przyznać, że z wszystkich Residentów ta część jest najsłabsza. Nie zrozumcie mnie źle, to nadal dobry Resident, ale daleko mu do tych gier, tych tytułów, czyli pierwszej części i drugiej, to do tych tytułów jeszcze trójeczce daleko. W grze wcielamy się w Jill Valentine, czyli postać, która była jedną z głównych bohaterek pierwszej części. Tam mogliśmy wybrać albo Jill Valentine, albo Chrisa Redfielda i tutaj się wcielamy już tylko w Jill. No i tutaj pierwszy zgrzyt. Jill Valentine ubrana jest w takie fatałaszki i wygląda po prostu jak taka trochę lafirynda. W pierwszej części była członkinią zespołu, który zaginął w Raccoon City, właściwie w posiadłości przy mieście Raccoon City i tam muszę przyznać, że wyglądała ona o wiele lepiej. W tym mundurze wojskowym, w berecie wyglądała po prostu jak żołnierz, a tutaj powiem szczerze, że ten design postaci takiej właśnie gościówki ze sweterkiem przepasanym nie do końca mi podszedł. Gra została wydana w 2000 roku i trzeba przyznać, że jak na 2000 rok wyglądała ona już mocno archaicznie. W mojej ocenie formuła po pierwszych częściach Residenta troszkę się zestarzała i gra wymagała pewnego odświeżenia. Oczywiście deweloper, czyli tutaj oczywiście Capcom, postarał się o pewne nowe elementy, które pojawiły się w trójce, ale one były dosyć liche. Przede wszystkim pojawiła się metoda tworzenia własnej amunicji, czyli w menu możemy tworzyć własną amunicję używając do tego specjalnych proszków. Pojawiła się też opcja wyboru ścieżki, jaką chcemy przejść dalej grę. To znaczy one głównie się pojawiają w momencie, kiedy pojawia się główny Nemesis, czyli ten główny wróg w naszym Rezydencie trójce. Zazwyczaj mamy dwie ścieżki wyboru, czy chcemy walczyć, czy na przykład uciec, czy użyć światła, czy użyć na przykład kabla, żeby go porazić prądem. Powiem szczerze, że jest to tak naprawdę to nie ma za dużego znaczenia. Cokolwiek byś nie wybrał, raczej prowadzi to cały czas do tej samej później sekwencji, także te ścieżki wyboru też są takie mocno umowne, może tak. Zdecydowanie też na minus mogę powiedzieć to, że w stosunku do drugiej części, gdzie mieliśmy dwa fajne scenariusze, Leona i nie pamiętam jak ona, i Claire. Tutaj mamy tylko jeden scenariusz, mamy tylko i wyłącznie Jill Valentine. Szkoda, bo te dwa scenariusze, które były w drugiej części, które się zazębiały w wielu miejscach, były naprawdę fajnym patentem. Tutaj niestety tego nie ma. Aczkolwiek nie sposób powiedzieć, że niektóre rzeczy, które pojawiły się w Rezydencie wyszły mu na dobrze. Zdecydowanie poprawiono wreszcie tła w grze i są one w wyższej rozdzielczości niż w dwóch poprzednich częściach, przez co są bardziej wyraźne i to oceniam jako bardzo duży plus. Nareszcie te tła nie straszą tak jak w pierwszej i drugiej części, ale faktycznie można jakieś tam z nich detale wyłuskać. Także zdecydowanie też podobał mi się główny przeciwnik naszej bohaterki, czyli Nemesis, który ściga wszystkich członków STARS. Jest on naprawdę fajnym bad guyem, zwłaszcza, że praktycznie jest niezniszczalny i jego pojawienie się w grze zawsze towarzyszą, jego pojawienie się w trakcie grania zawsze towarzyszą ku temu duże emocje, ponieważ jest on dosyć przeciwnikiem ciężkim w walce, także zawsze to jest takim pozytywnym elementem. Warto wspomnieć jeszcze fajną rzecz, że
autorzy, deweloper postanowili zebrać fajne elementy z pierwszej części i z drugiej i umieścić je w trójce. Chodzi mi głównie o lokacje. W pierwszej części była tylko właściwie rezydencja. Oczywiście potem dochodziły jeszcze te podziemne laboratoria, ale rezydencja była takim głównym elementem, gdzie gra się toczyła i to było bardzo fajne. W drugiej części, jak zapewne większość z Was, jeżeli bym zapytał o najfajniejsze lokacje z drugiej części, większość powie, że miasto. I to jest faktycznie, bo miasto w drugiej części było taką lokacją też taką, jak to powiedzieć, no taką, w której się najlepiej grało, może tak. Ogólnie powiem Wam, że na przykład dla mnie najgorzej się gra w jakichś laboratoriach, to zawsze te lokacje w laboratoriach to zawsze są najgorsze. I w trójce autorzy postanowili wyciągnąć te lokacje, które były najlepsze, czyli miasto i ponownie spora część gry dzieje się w Raccoon City i też rezydencja, która też się tutaj pojawia, aczkolwiek jest ona mniejsza, zdecydowanie mniejsza, ale ta lokacja tej rezydencji w drugiej jakby części gry mocno przywodzi na myśl tą rezydencję z części pierwszej. To, co mi się też nie podobało, to to, że szczególnie ta pierwsza część gry, gdy poruszamy się po mieście, jest strasznie rozległa i powiem szczerze, że wprowadza to trochę takie bieganie i latanie bez sensu z jednego końca mapy w drugi, często w poszukiwaniu jakiegoś przedmiotu, chociaż tak naprawdę powiem szczerze, że Rezydencie ciężko się zaciąć, zwłaszcza, że mocno ułatwiono zagadki względem poprzednich dwóch części, ale rozległa lokacja powoduje to, że długo trzeba przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego. Zresztą wystarczy włączyć mapę w grze i zobaczyć jaka rozległa jest całe miasto Raccoon City. No oczywiście autorzy też w pewien sposób oczywiście, bo nie mogę powiedzieć, że od razu całe, ale dali nam dostęp właściwie do praktycznie całego miasta na samym początku. Oczywiście są pewne części zablokowane, no bo to oczywiście by nie miało sensu, gdyby wszystko było całkowicie odblokowane, ale bardzo duża część połacz terenu jest dostępna nam od samego startu. Gra nie zmieniła się względem gameplayowym. To nadal survival horror. Sterujemy bohaterką, zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów, strzelamy do zombiaków, czyli to, co żeśmy lubili w pozostałych dwóch częściach Residenta, no oczywiście znalazło się też tutaj. No ale muszę przyznać, że pomimo wszystkiego, coś w tym Residencie nie do końca mi zagrało. I faktycznie grając teraz, drugi raz właściwie w Residenta trójkę, gdzieś uleciał ten cały klimat. Jakoś tak, powiem szczerze, nie ciekawiło mnie, co będzie dalej, co się stanie. I za pierwszym razem, gdy grałem, też zauważyłem tą samą przypadłość, że gra za szybko odkrywa karty, może tak, i wydaje mi się, że formuła, która była dostępna w dwóch pierwszych częściach, po prostu się zestarzała i wiedziałem, że nie mam co oczekiwać jakiejś super nowości od trzeciej części. No i druga rzecz, o której już mówiłem wcześniej, gra względem innych tytułów z 2000 roku wyglądała po prostu archaicznie. Już nawet taki Silent Hill, który pojawił się na PlayStation 1, wykorzystywał tylko i wyłącznie grafikę generowaną w czasie rzeczywistym, natomiast tutaj nadal mieliśmy te tła generowane, komputerowo renderowane. Warto wspomnieć jeszcze o takim Rezydencie, który był taką przejściówką pomiędzy trzecią częścią a częścią czwartą i mówię tutaj o Resident Evil Code Veronica, gdzie zastosowano ten gameplay właśnie z tej trylogii klasycznej Residenta, ale wszystko przeniesiono w grafikę liczoną w czasie rzeczywistym, czyli tak jak w Silent Hillu, też tła były generowane w czasie rzeczywistym, ale oczywiście Code Veronica to kiedy indziej się tym zajmiemy. W mojej ocenie też dobry Resident, aczkolwiek koszmarnie długi, z tego co pamiętam, strasznie długo się w to grało, ale niemniej jednak oczywiście satysfakcjonujący. No i oczywiście nie należący do tej głównej osi fabularnej Residenta, ponieważ Code Veronica nie posiadał cyferki, także po Resident Evil 3 następuje Resident Evil 4, czyli całkowita zmiana, całkowita sposobu rozgrywki, ale tak jak mówię, ta formuła już się mocno wytarła i czegoś potrzebowano nowego, żeby tego gracza zachęcić do nowych Residentów, bo jeżeli znowu byśmy mieli to samo, tak, te same tła, bo tak naprawdę zwiedzanie Raccoon City od drugiej części
poprzez trzecią, no mocno już po prostu się po prostu nuży, może tak, nie będę tutaj kombinował za dużo. Bardzo dobrze, tak jak mówiłem, oceniam tego głównego bad guy'a, fajnie on wyszedł. Szkoda, że takich mini bossów jest troszkę mniej. Jest to prawda jeszcze Grave Digger, czyli taka wielka licha, czyli co to w ogóle jest, jakaś taka dżownica, ale szkoda, że jest tego mało. Przydałoby się więcej jakichś sub-bossów, których wydaje mi się, że w pierwszej i drugiej części było troszkę więcej, ale oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że było ich troszkę więcej. Pamiętam, że w pierwszej części był taki duży wąż, także no, przydałoby się troszkę większe zróżnicowanie tych wrogów. Edycja, którą posiadam, jest to edycja premierowa, ale mam jeszcze dla Was tutaj specjalną, oryginalną edycję w wersji rosyjski tłok. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Jak widzicie, gra była z koszulką. Co ciekawe, też tą rosyjską edycję rosyjskiego tłoka kupowało się w pudełku i z tyłu mamy oczywiście cały opis tej gry, ale w języku oczywiście rosyjskim. W środku mamy płytkę. Nawet design płytki jest w miarę ok, cała czarna tylko z napisem, wygląda to ok, ale chciałem Wam pokazać, że grałem właśnie na tej wersji rosyjskiej w roku 2000, no spiraconej, że tak powiem, lub też oryginalnej inaczej. No dobrze, zobaczmy, co jest w środku pudełka Resident Evil 3 Nemesis. Niestety Capcom przyzwyczaił nas do tego, że jest bardzo skromnie i tym razem nie jest inaczej. Mamy płytkę. Mamy mini manual, taki w formie książeczki, pewnie wkładanej do pudełka. Niestety manual jest czarno-biały, a szkoda, bo można było się pokusić o kolorowy manual, troszkę dać jakiś więcej jakichś game artów. No są co prawda, tutaj mamy informacje na temat postaci występujących w Rezydencie, ale szkoda, że jest to czarno-białe. Kurczę, aż się prosi o to, żeby to było kolorowe. Właśnie tutaj jest jedna rzecz, która mnie zawsze bardzo interesowała. Może ktoś mi odpowie na to pytanie. Japończycy mają świra na punkcie statystyk, czy też opisów całej postaci. I o ile podanie na przykład wieku, wzrostu i wagi jest w miarę ok, natomiast zawsze zauważyłem, że może nie zawsze, ale w większości gier japońskich, gdy mamy jakiegoś bohatera, zawsze się podaje, jaki typ krwi posiada. Nie wiem, z czego to wynika i tu mamy, że na przykład Jill Valentine posiada krew typu B, grupę krwi B. Jeżeli ktoś wie, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika, czy to jest jakoś ukierunkowane, nie wiem, w jakiś sposób, że Japończycy tak oni przykładają wagę do tego, jaką kto posiada grupę krwi, czy to jest jakoś kulturowo uwarunkowane. Jestem bardzo ciekawy, z czego to wynika. No i oczywiście mamy płytkę Resident Evil. Jak widzicie, w wersji rosyjskiej różnica jest znaczna. No muszę przyznać, że okładka oryginalna jest zdecydowanie lepsza. No i z tyłu mamy oczywiście też różne graficzki. Także jak widzicie, Rosjanie się też wykazywali pewną taką inwencją, żeby stworzyć, nie wiem, okładki, czy też nadruki na płytę. Płytka w środku w ten sposób wygląda i muszę przyznać, że tutaj Rosjanie troszkę lepiej wyszli z tego, ponieważ czarna płytka tylko z tytułem wygląda w mojej ocenie lepiej niż ta z oryginalnej gry, ale oczywiście to jest kwestia sporna, bo każdy może uważać inaczej. Słuchajcie, tak jak mówiłem, Resident, trójeczka mnie nie zachwyciła i radość z obcowania z poprzednimi dwoma częściami, nawet teraz, gdy robiłem te gameplaye, to było grane, była naprawdę duża. Natomiast w trójce całe to powietrze, całe ten napięcie gdzieś po prostu uleciało jak z powietrze z balona. I muszę przyznać, że nie grało mi się w to tak fajnie jak w dwie poprzednie części. Ciekaw jestem Waszych opinii na temat trzeciej części, czy też macie podobne opinie na temat trójeczki, że faktycznie pierwsza i druga część bardzo wysoko postawiły poprzeczkę, szczególnie druga część, która no, dla wielu jest najlepszą częścią z tej klasycznej trylogii Resident Evil, natomiast trójka jakby bardzo obniżyła loty, może gra była po prostu zrobiona na szybko, byleby tylko wydać, jeszcze zdążyć na premierę na PlayStation 1, żeby jeszcze się pojawiła na PlayStation 1. Także no jestem ciekawy, zwłaszcza, że
Warto wspomnieć, że trójka też pojawiła się w wersji na Dreamcasta, który był o wiele mocniejszą konsolą od PlayStation 1. No więc coś tutaj oczywiście jest, wiecie, zastanawiam się dlaczego właśnie, może jakby trójka powstała na przykład na PlayStation 2, może by założenia gameplayowe były troszkę inne i może gra by wyglądała inaczej, a tak myślę, zdaje, że bardzo się spieszyli, żeby zdążyć jeszcze na tą premierę na PlayStation 1, zanim ta konsola, oczywiście już gracze zwrócą wzrok na nowe konsole, czy na Dreamcasta, na PlayStation 2, także no tak mi się wydaje oczywiście, to nie ma... Nie musicie tego brać jako pewnik. Słuchajcie, czy gra dzisiaj w Residenta? Jeżeli jesteś fanem Residentów, to ta trzecia część zdecydowanie Cię nie ominęła. Jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z Residentem, zacznij grać od początku. Przejdź pierwszą, drugą i trzecią część. Nie mówię, żebyście nie grali. Jeżeli chcecie zapoznać się z całą serią Resident, zdecydowanie trójeczkę powinniście skończyć. Jeżeli chcecie tylko zagrać w jednego Residenta, żeby zobaczyć, z czym to się je, nie zaczynajcie od trójki. Zacznijcie od drugiej części albo od pierwszej, które zdecydowanie, pomimo gorszej troszkę grafiki, zdecydowanie są w mojej opinii lepsze. Także trójka jest takim tytułem taka trochę zapchaj dziura, może tak. I nie mogłem się pozbyć tego przeświadczenia. Może już byłem po prostu uprzedzony do tej części po 14 latach, gdy pamiętałem, że ta gra mi się tak za bardzo nie podobała. Nie wiem. Na koniec jeszcze informacja dla fanów Residenta. Capcom tworzy remake, będzie on dostępny na Xboxie One, na PlayStation 3, na PlayStation 4. Remake, słuchajcie, remake'u pierwszego Residenta, czyli pierwszy Resident, który zobaczyliście, w to było grane. Następnie był remake, wydany tylko i wyłącznie na GameCube'a z poprawioną grafiką. Właściwie tam wszystko było od nowa, nowe tła, nowe postacie, całkowicie przemodelowano wszystko, żeby był on dostosowany do tamtejszych czasów. I teraz Capcom w 2015 roku wydaje remake'a Resident Evil. Będzie poprawiona grafika 1080p, 30 klatek, o ile dobrze pamiętam, ale to jest ten nadal Resident właśnie, który był dostępny na GameCube. I to będzie remake pierwszej części Residenta. Mam nadzieję, chociaż się nie zanosi na to, ale chciałbym, żeby na płytce z remake'u Residenta pojawił się też Resident Evil Zero, który też był tylko i wyłącznie dostępny na GameCube'a, a który chętnie bym sobie zagrał na PlayStation 4. To tyle. Czekam na Wasze komentarze na temat, Waszej opinii na temat Residenta trójki. Czy faktycznie jest ona najsłabsza? Może na niektórych jest najlepsza? Jeżeli uważacie, że jest najlepsza, podajcie jakieś za i przeciw, może tak, bo jestem ciekawy, bo myślę, że to spojrzenie na grę u wszystkich osób wygląda inaczej, ponieważ każdy troszkę inaczej do tego podchodzi. Są to oczywiście różnice wiekowe, czy też w którym momencie zaczęliście grać, to wszystko się na to składa i pewnie dla niektórych będzie trójka najlepszą częścią, a dla niektórych pewnie takich jak dla mnie najsłabszą. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. do 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 do